Kiedy postanowiłem zainstalować Windows Vista, miałem nadzieję na coś wielkiego, tak przynajmniej słyszałem. Myślałem, że to będzie rewolucja w świecie systemów operacyjnych. No cóż, byłem naiwny, a Vista miała zamiar mnie solidnie obudzić. Gdy już uruchomiłem instalatora z pendrive'a, zaczęła się ta magiczna podróż. Wybieranie opcji, klikanie dalej, potwierdzanie umowy, jak zawsze. I w końcu instalacja. Cóż, może to trochę potrwać, pomyślałem sobie. Ale nie sądziłem, że to potrwa tak długo, że zdążę obejrzeć cały sezon mojego ulubionego serialu, a Vista dalej będzie się ociągać. Gdy wreszcie ekran powitalny się pojawił, poczułem lekkie podniecenie. Ostatecznie byłem gotów doświadczyć tego, co Microsoft miało do zaoferowania. Ale szybko przeszło mi to przez myśl, gdy zacząłem poruszać myszką. A to załapało, a to się zacięło, a to jeszcze raz załapało i znów zacięło. Wydawało się, że Vista próbuje swoich sił w konkurencji z migającym neonem w popularnym retro-klubie. Próbując zainstalować sterowniki, czekałem tyle, że zdążyłem zrobić sobie kanapkę i zjeść ją w spokoju. I kiedy w końcu zakończyła się instalacja, system tak wolno działał, jakby chciał mnie nauczyć medytacji. Podczas korzystania z Visty zdawało się, że czas płynie inaczej. Minuty stawały się godzinami, a godziny dniem tygodnia. A kiedy próbowałem coś zainstalować, poczułem, że cierpliwość jest na wyczerpaniu. Proces trwał tak długo, że zastanawiałem się, czy przypadkiem nie cofnąłem się w czasie do epoki, kiedy dyskietki były modne. No więc siedzę sobie spokojnie przed tym laptopem, z tą moją nową cudowną Vistą, która była chyba próbą Microsoftu zdobycia pierwszego miejsca w konkursie na najwolniejszy system operacyjny wszechczasów. Wyglądała fajnie, ale czy to się miało przekładać na jakąkolwiek użyteczność? No cóż, wtedy byłem pełen nadziei, że to tylko pogłoski. Ale stało się czas, aby dokonać niesamowitego eksperymentu. A wy? Myśleliście, że ten laptop z Vistą to kompletny złom? To patrzcie na to, uruchamiam GTA San Andreas, które działa na Integrze Intela. Tak, dobrze widzicie. Ah shit, here we go again. Uruchomiło się w magicznej rozdzielczości 800×600 z pikselami wielkości mojego kciuka. No ale dalej, nie poddaję się. Klikam, nowa gra z determinacją młodego naukowca stawiającego czoła nieznanej, kosmicznej cywilizacji. I oto zaczynamy, o ile można to nazwać zaczynaniem. Postacie wyglądają jakby były z innej epoki, a miasto wygląda, jakby miało kłopoty z dokładnym przetworzeniem informacji o swojej własnej strukturze. Tak więc, moi drodzy, oto była Vista System, który z uśmiechem na twarzy utrudniał mi korzystanie z komputera, a przy okazji dostarczał masę rozrywki w postaci karykaturalnych animacji i niezwykłych interpretacji gier. I tak, z perspektywy czasu, to były dość zabawne czasy. I choć Vista miała swoje wady, to przynajmniej dostarczyła mi niezapomnianych chwil.
Tak więc, kiedy już miałem dość tych przygód z Vistą, zdałem sobie sprawę, że prawie zapomniałem, jak kiepska ona jest. To chyba jednak nie była rewolucja, a jedynie droga ku frustracji i nostalgia za lepszymi czasami, kiedy system operacyjny miał działać sprawnie, a nie sprawiać wrażenie, jakby miał betonowe buty na nogach.